Witam. Zapraszam na znakomite ciasto z kremem budyniowym, z wiśniami i z kruszonką. Można je piec przez cały rok z dowolnymi owocami świeżymi lub mrożonymi. Ciasto jest znakomite. Koniecznie wypróbuj ten przepis. Jestem pewna, że będzie to jedno z Twoich ulubionych ciast. Zapraszam na filmik. Najpierw zrobimy kruche ciasto, a oto lista składników. Dokładny przepis znajdziesz także pod filmem w opisie. Wszystkie składniki powinny być zimne. Do dużej miski przesiewamy mąkę, wsypujemy szczyptę soli, proszek, cukier waniliowy, wbijamy jedno jajko, wsypujemy cukier i dodajemy masło. Zimne, ale niezbyt twarde. Nie wyrabiamy ciasta, tylko robimy okruchy. Okruchy dzielimy na dwie części, po 300 i 400 gramów. Mniejszą część wkładamy do lodówki. Resztę okruchów wysypujemy do foremki. Przyciskamy, żeby ciasto tworzyło mniej więcej równy spód, bez dziur. Foremkę można włożyć do lodówki, a potem podpiec lub od razu podpiec w temperaturze 180 stopni przez 15 minut. Upieczone ciasto odkładamy na bok. Teraz zrobimy frużelinę z wiśni. Oto składniki. Ja wykorzystałam wiśnie mrożone, których nie trzeba rozmrażać. 300 g wiśni przekładamy do garnka, wsypujemy 2 łyżki lub 3 cukru, wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny, garnek stawiamy na gazie. W tym czasie mieszamy 2 łyżeczki skrobi z 2 łyżkami zimnej wody. Wracamy do wiśni, podgrzewamy je i czekamy, kiedy cukier się rozpuści. Po krótkim czasie wiśnie zaczną puszczać sok. Kiedy wiśnie zmiękną, wlewamy dobrze wymieszaną skrobię z wodą. Mieszamy cały czas, sok od razu zacznie gęstnieć. Kiedy będzie gęsty, tak jak gęsty kisiel, wyłączamy gaz. Gotową frużelinę odkładamy na bok. Teraz zrobimy krem budyniowy na jajkach, czyli krem pâtissier. Składniki do kremu powinny być dokładnie zważone. Od ilości mąki zależy gęstość kremu, co jest istotne. Do garnka wlewamy mleko, wrzucamy skórkę z cytryny, wlewamy 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego, garnek z mlekiem stawiamy na gazie i podgrzewamy. W tym czasie w misce mieszamy żółtka z cukrem i z mąką. Kiedy mleko w garnku jest już gorące, prawie się gotuje, garnek zdejmujemy z gazu. Gorące mleko wlewamy na 3 razy do żółtek. Od razu mieszamy energicznie, aby nie było grudek. Mleko wlewamy przez sitko, aby się pozbyć kożucha. Mleko z powrotem przelewamy do garnka i stawiamy na gazie. Cały czas mieszamy, aby nie było grudek. Mleko zacznie szybko gęstnieć. Kiedy tylko zacznie się gotować, od tej chwili gotujemy jeszcze przez 50 sekund na małym ogniu. Cały czas mieszamy. Potem wyłączamy gaz. Krem od razu wlewamy do płaskiego naczynia. Przekrywamy folią, tak aby dotykała krem. Krem odkładamy na bok i studzimy. Ostudzony krem, może być letni, przekładamy na podpieczony, złocisty spód. Na krem nakładamy frużelinę.
Frużelinę posypujemy resztką okruchów z lodówki. Ciasto pieczemy w temperaturze 175 stopni przez około 50 minut. Po upieczeniu od razu wyjmujemy je z piekarnika i studzimy. Zimne ciasto można wyjąć z tortownicy. Ciasto jest delikatne i może się połamać, więc uważamy podczas manewru przekładania na talerz. Zaraz pokroję ciasto, pokażę jak wygląda w środku. Wygląda bardzo apetycznie. Ciasto można udekorować cukrem pudrem. Polecam Ci to pyszne ciasto, którego smaki lekko kwaskowy i słodki doskonale się uzupełniają i tworzą smaczną kompozycję. Będę ciekawa Twojej opinii o tym cieście. Napisz w komentarzach, jak Ci smakowało. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do podbijania filmiku i do komentowania. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!